Dzisiaj bardzo chciałbym rozpakować paczkę z kupionym niedawno starym silnikiem elektrycznym i oczywiście szybko rzucić na niego okiem. Tutaj jest jeszcze jeden malutki element podstawy silnika, który niestety najwyraźniej odpadł. Tak, tutaj widać miejsce, w którym to pękło. Prawdopodobnie paczka została po prostu rzucona i ta część mimo zabezpieczenia w kartonie uległa uszkodzeniu, no ale spróbuję to ponownie przyspawać. Jest to stary niemiecki silnik firmy Georgi Kobold, Elektromotoren Apparatebau, towarzystwo komandytowe w Stuttgarcie. Silnik typu KRD 124, numer silnika, napięcie 220 lub 380 V, prąd 0,73 lub 0,42 A, moc 0,126 kW i 1420 obrotów na minutę. Wirnik nie jest zablokowany, obraca się bez większego oporu. Oglądaliśmy niedawno bardzo podobny na pierwszy rzut oka silnik Georgi Kobold, ten czarny od szlifierki, ale to są silniki zupełnie innego rodzaju. Ten czarny typu KVU 183 to silnik komutatorowy ze szczotkami. Ten dzisiejszy to silnik indukcyjny, zupełnie inaczej zbudowany i inaczej działający. Mają też inną prędkość obrotową, chociaż dosyć podobną moc. Zajrzałem do puszki przyłączeniowej, z boku mamy brązowy przewód ochronny podłączony do obudowy, a tutaj mamy 3 przewody od poszczególnych uzwojeń i jeżeli się nie mylę, w tej chwili uzwojenia powinny być połączone ze sobą w tak zwaną gwiazdę. Możemy to sprawdzić miernikiem, czyli 3 uzwojenia prowadzące od styków UVW powinny łączyć się w jednym punkcie na połączonych ze sobą stykach X, Y, Z i pomiędzy każdym z nich miernik powinien pokazywać połączenie. Natomiast tutaj powinienem mieć uzwojenia połączone w tak zwany trójkąt, czyli W połączony z U przez Y, U połączony z V przez X i V połączony z W przez Z. Sprawdzimy to jeszcze na spokojnie w dłuższym odcinku. Spróbujemy też ten silnik uruchomić zarówno w sieci trójfazowej, jak i jednofazowej z pomocą odpowiedniego kondensatora. Na razie połączyłem uzwojenia silnika tak jak to było i zakładam ponownie pokrywę puszki przyłączeniowej. A my oczywiście w oddzielnych odcinkach obejrzymy obydwa silniki, zarówno ten czarny komutatorowy od szlifierki, jak i ten kupiony ostatnio. Przyznam, że nie wiem w tej chwili, w jakim urządzeniu był on wykorzystywany i z jakiego dokładnie czasu pochodzi, chociaż identyczne silniki serii KR widziałem w broszurce z lat 1930, a sama firma powstała 100 lat temu w latach 1920. Ale o historii firmy ze Stuttgartu i o jej silnikach jeszcze poszukam troszkę więcej informacji.